Lubimy na tym kanale i na tym podjeździe pokazywać Wam i testować samochody, które są mocne, które są szybkie, które są jakieś, które budzą emocje, ale czasami i my, i Wy musimy zejść na ziemię i pokazać auta, które przede wszystkim są praktyczne, które są niedrogie, które zużywają mało paliwa, czyli takie, którymi jeździmy na co dzień, a nie takie, którymi chcielibyśmy jeździć. I dziś w karoserii używane właśnie takie auto. Audi Q5. Partnerem materiału jest Audi Select Plus. Sprawdzone samochody używane, dostępne wyłącznie u autoryzowanych dealerów marki. Z gwarancją, pewnym przebiegiem i pochodzeniem. Szczegóły programu znajdziecie w linku znajdującym się w opisie odcinka. Przyjechałeś dzisiaj do nas, Piotrusiu, Audi Q5. Samochodem, który jest jak jego lakier. Zupełnie nijaki, można powiedzieć. Nijaki w sensie, nie wiem, designu, w sensie emocji, jakie budzi. To po prostu samochód, który ma być praktyczny. Co więcej, to auto ma już 8 lat, bo zostało zaprezentowane po raz pierwszy na targach w Paryżu w 2016 roku. Od tamtej pory przeszło tylko jeden lifting na rok modelowy 2021, gdzie zmieniły się lampy z przodu, troszeczkę z tyłu, a najwięcej zmian było tak naprawdę we wnętrzu. Natomiast nawet silnikowo to były tylko drobne modyfikacje, a nie wielkie zmiany. 4,80 długości, w zasadzie 4,70 parę centymetrów i rozstaw osi około 2,80 m, więc typowy przedstawiciel SUV-ów, nie kompaktowych, jak wiele osób sądzi, tylko SUV-ów segmentu D, ponieważ auto zostało oparte na platformie tej samej co Audi A4 i A5. To jest ta platforma MLB, tylko drugiej generacji, dlatego ma dopisek Evo, czy tam Evo, zależy jak czytać. Oferowane od samego początku z napędem Quattro, z 2 skrzyniami biegów, bo tam mieliśmy albo S-Tronika 7-biegowego albo i tak jest w tym wypadku. Albo 8-biegowego Tiptronika, ale to wtedy tylko w 3.0 TFSI i w 3.0 TDI i 3.0 i 2.0 to były jedyne silniki, jakie można było tutaj kupić i w jednym i w drugim przypadku silniki i diesle i benzynowe, bo były i 6-cylindrowe diesle i 6-cylindrowe benzyny i 4-cylindrowe diesle i 4-cylindrowe benzyny. Tutaj co mamy dokładnie? A tutaj mamy najsłabszego diesla, 163 konie, 2-litrowy, więc tutaj nie ma za oloboga mocy, wrażeń i tak dalej. Tak. No ale co może nam się odwdzięczyć pewnie niskim spalaniem, niskim poborem oleju. Pytanie, czy nam się może odwdzięczyć też dużą bezawaryjnością, bo tego można oczekiwać od tych silników. 163 konie to, tak jak powiedziałeś, całkiem niewiele, biorąc pod uwagę gabaryty auta, biorąc pod uwagę, że ma napęd Quattro, tylko tu już jest Quattro Ultra, czyli nie takie to nie jest stały napęd, tylko tak jak w Volkswagenach z systemem 4Motion. Mamy tutaj napęd naprzód standardowo, dopiero kiedy samochód wyczuje, że ma uślizg którejś z osi, że nie ma trakcji właściwej, to dołącza nam dopiero jest dołączona tylna oś. Tył i tam maksymalnie może dolecieć na ten tył 50% momentu i 50% mocy. Pytanie do Ciebie, mój drogi ekspercie, Piotrze Adamczyku. Co tutaj się typowo? Typowe przepadłości chyba diesla, czyli jakieś takie przy większych przebiegach, myślę, że tutaj jakichś tam pociekaniach w okolicach turbosprężarki, dekiel zaworowy, przy wtryskiwaczach mogą się jakieś pojawić wycieki oleju. Mówię tutaj przy znaczy deklu. Duży przebieg. Wiesz, dla jednych duży przebieg to 50 000, dla innych 500 000. Auto, które mamy dzisiaj, ono ma prawie 100, ale mówię już o takich samochodach, które mają powyżej 150-200 tysięcy, to tu w tych okolicach, tu w tej wtryskiwaczy mogą się pojawić delikatne zapocenia. Mogą, nie muszą. Potrafią pękać dekle zaworowe, rozszczelniać się właściwie tutaj na połączenia, bo tu mamy razem dekiel z odmą olejową zbudowany. No, rozrząd. Trzeba pamiętać, bo jest na pasku, to nie jest łańcuch, chociaż to w Audi nie wypadło do końca. Na szczęście jest z przodu, a nie z tyłu, więc nie trzeba rozbierać silnika, ale przód musisz rozebrać, rozumiem, tak? Wiesz co, technologia Audi, producenta przewiduje praktycznie odsunięcie tego przodu. Na pewno jest to łatwiej wymienić ten rozrząd, jeżeli sobie go troszeczkę odsuniemy, chyba że ktoś ma małe chińskie łapki i sobie tutaj potrafi, wiesz, wszystko włożyć. A propos Chin, to auto było w Chinach sprzedawane. W Chinach było sprzedawane, nawet też było produkowane w Chinach. Tak. I w Indiach. I w Meksyku. I w Meksyku, ale wszystkie samochody są montowane w Meksyku. Większość. Te, które są na europejskim rynku. Które są na europejskim rynku. Czyli rozumiem, że Niemcy robią silnik u siebie, wysyłają go do Meksyku i w Meksyku jest wsadzany w Q5. Tak.
a potem wraca z powrotem do A Europy. potem wraca. To jest bardzo logiczne, bardzo ekologiczne. Bardzo rozwiązanie. ekologiczne, tak. Potrafią z tyłu podciekać uszczelniacze. To samo wspominałem już o Audi A6, kiedy mieliśmy tutaj sobie u nas na podjeździe, znaczy u Ciebie na podjeździe, nie u mnie, na podjeździe. Czyli tam uszczelniacz pod kołem zamachowym. No i tak jak mówiłem, też trzeba zrzucić skrzynię biegów, to jest taka większa naprawa. 100-150 tysięcy już się pojawiają takie pierwsze wycieki, tak? Eksploatacyjnie bardziej. We wcześniejszych modelach potrafiły się rozszczelniać też kolektory ssące, bo to jest wersja z tak zwanym mokrym interkulerem, czyli mamy już tutaj interkulera tradycyjnego, chłodzonego powietrzem, tutaj takiego wielkiego, tylko mamy tutaj chłodzony wodą interkuler. W pierwszych wersjach silnikowych, tylko już nie mówię typowo o Q5, ale o zwykłych dwulitrowych dieslach, które montowane były i w Volkswagenach, i w Skodach, i w Audi, czyli takich A4, Skoda Superb, jakiś tam, nie wiem, Passat, no były takie przypadki, że się rozszczelniały te interkulery, wodę pobierało, widać było to po zbiorniczku, że pobiera płyn. Dobrze, czyli jak kupujemy takiego diesla, to co? Zdjąć tak jak Ty tę pokrywę i patrzeć, czy tutaj nic nam się nie zapociło, czy nie mamy śladów oleju? Słuchaj, no na pewno zawsze dobrze obejrzeć w jakimś serwisie, czy to autoryzowanym, czy nieautoryzowanym. Wiesz, no jeżeli ktoś nie wie, kocha samochody, ale nie musi się na wszystkim znać, no bo wiesz, no nie oszukujmy się, no to wiadomo, żeby kogoś tam podpytać, no ale to co gołym okiem widać, no to widać, że tutaj nie ma żadnych wycieków, ale też widać, że to nie było myte, bo widać, że to jest zakurzone. Tak. Czyli mamy prawdopodobieństwo, że jednak tutaj nikt nic nie grzebał, swojej łapy nie przyłożył, nie zataił. Jeżeli Faktycznie. chodzi o rozrząd, to co, ile i za ile? Słuchaj, rozrząd to jest tutaj kwestia troszeczkę sporna, bo tutaj fabryka mówi 210 tysięcy, O Jezu, jeżeli dobrze strasznie pamiętam, duży przebieg. ale jest przez 6 lat, tak? I bardzo często jest tak, że te 6 lat mija wcześniej niż Przebieg. niż No tak przebieg. jak w tym wypadku mamy 2020 rok, 100 tysięcy Czyli na jeszcze samochód, 2 latka, to jeszcze 2 lata i dwa latka i trzeba będzie zrobić, no bo nie dojeździ do tych 210 tysięcy, tak? Oni tam też mówią w tych kartach przeglądowych, żeby tam sobie tam zerknąć do niego, ale akurat w dieslu mówią o wymianie, w silnikach benzynowych, które są na paskach, mówią tylko skontrolować. Pamiętasz 1.5 TSI? Tak. Mówią skontroluj pasek, nie wymieniaj, ale skontroluj, tak? Mam. Masz skontrolowany? Mam skontrolowany. No dobrze. Także jeżeli chodzi o silnik, to jakoś tak nie jest mocno tutaj wymagający. No bo wszystko to, o czym mówiłeś, nie brzmi drogo, tak Nie powiem. brzmi, bo to Czyli wiesz te co, to jest- wszystkie to się uszczelnienia wszystko- i tak dalej, to są rzeczy, które się robi tak naprawdę w wielu samochodach. Tak, bo generalnie ten silnik to jest nic nowszego, bo ten silnik generalnie zaczął być montowany w grupie Volkswagena od 2000 bodajże 14 roku, tak? To jest trzecia generacja Common Raila, Jety, Golfy, wtedy się pojawiły Octavia, trójka, także ten silnik już trochę Generalnie jeździ. można powiedzieć, że jest trwały. I jest trwały i bierzmy to zawsze pod uwagę, to co jest w grupie Volkswagen Audi fajne, że te części są kompatybilne. Tu możemy pójść do Skody i kupić te same części co do tego Audi czy do Volkswagena. Okej. Tytułem końca, jeżeli chodzi o silnik, można powiedzieć, że nie ma mild hybryda, ale ma już AdBlue, czyli trzeba lać mocznika, tak? O, Trzeba to lać, niebieskie. trzeba wlewać. Mogą też być jakieś tam problemy delikatne z AdBlue. Czasami przy zaworze wtryskowym przed filtrem potrafi się ten AdBlue troszeczkę skrystalizować, tam na nieszczelność na połączeniu. Ale generalnie nie jest, nie wąchaj tego, nie jest to jakoś nie tam... śmierdzi. Nie śmierdzi. To, tylko że to jest ale- mocznik, to nie ale znaczy, że tak, wali sikami, Piotrek. uważaj, jak ci będzie kapał, bo będzie robił takie niefajne plamy. I na twojej pięknej... Nie no, buty się martwią. tej, ale wiesz, buty, spodnie zostawia takie plamy, krystalizuje się tak w postaci takiego białego jakby, wiesz. Także na to trzeba uważać. Dobrze. Bagażnik, mój drogi. A, jeszcze powiedz mi, jak tutaj jest z tym Quattro Ultra. Czy ono wymaga jakichś zabiegów pielęgnacyjnych? Wiesz co, jeżeli chodzi o Quattro Ultra, było kilka przypadków u mnie na Zamocowana warsztacie. roleta. Tak, bo to jest niepotrzebne, daj, to jest No niepotrzebne. jak jest niepotrzebne? Daj, to trzeba założyć tu, no. Czy to jest kolejny samochód używany, który żeś popsuł? Ja? Tak. On już był taki. Ja przez Taki ciebie do mnie przyjechał. Ja przez ciebie w Porsche Macanie musiałem kratkę wymieniać. Jaką którą żeś kratkę? połamał. No jak to Jaką jaką? kratkę? Na wiewu. Tam żeś siedziałeś tam, o tam o. Ale ona była Panie połamana. kierowniku, on siedział tam i tam popsuł. No Przecież ona była połamałeś połamana. to. Słuchaj, miałem kilka takich przypadków z Audi Quattro Ultra. Widzisz, już mi się język sepleni. Przez to, że musiałem tak rano dzisiaj wstać. Posłuchaj, Posłuchuję. tam się zdarzają takie tematy, że przy skręcie maksymalnym prawo-lewo
potrafi ta skrzynia podszarpywać. I o tym żeśmy rozmawiali już. Należy wymienić olej i przepłukać te sprzęgło. Jeden z naszych tutaj widzów skomentował, że jak jest przepalone sprzęgło, to sam olej nie pomoże i tak dalej. Niestety wymiana jest taka, według procedury Audi, że należy ten olej wymienić. I to nie przypalają się sprzęgła, bo 2 takie skrzynie rozebrałem. I tarczki same nie są przypalone, tylko przypala się olej, a przypala się olej dlatego, że jest tam mała ilość tego oleju i dlatego takie się pojawiają problemy. Mam nadzieję, że przynajmniej... Ty mnie w ogóle nie słuchasz. No ale widzowie, ja tu się, produkuję, a ty widzowie się klapą bawisz. No tak, bo była strasznie nisko, ale zaprogramowałem ją wyżej i mam nadzieję, że ta pani, która jest właścicielką tego samochodu, podskoczy teraz. Była. A tak serio, najpierw myślałem, że coś już z siłownikami jest nie tak, ale wszystko jest ok, po prostu zaprogramowałem ją na trochę wyżej. A to na trochę wyższym poziomie. To co to tutaj robi? Wiesz, to robi tu, bo ja włożyłem piękne dywaniki. Nie wiem, czy już widziałeś. A, no tak, zapomniałem. To się dzisiaj postarałeś. Bagażnik 510 do 550 litrów, zależnie od wersji. Tutaj w tej podejrzewam 550, bo akurat mamy obniżoną podłogę, co tutaj... Tak, tylko możemy jeszcze zobaczyć, czy są fotele przesuwane, wtedy jeszcze możemy ją no, dobrze, proszę pana. A nie ma. No ale ta wersja chyba Nie ma, bo widzę. widzę tutaj Nie. po mocowaniach, wiesz, Nie ma. tutaj widać po Nie ma. mocowaniach, że one są na stałe do konstrukcji przytwierdzone. Natomiast ja lubię te bagażniki, ponieważ one są naprawdę fajnie zrobione, lubię jak są boczki obite takim materiałem miękkim, bo wtedy nie rysujemy plastiku i też jak coś się przemieszcza po tym bagażniku, to nie bije w te plastiki, tylko hałasy są dzięki temu mniejsze. Lubię tą praktyczność taką, że pociągasz sobie wajchę, popychasz i już masz złożone oparcie. To jest fajne. O, ładne LEDowe oświetlenie. Tutaj jeden haczyk, tutaj drugi haczyk, z drugiej strony LED. Tutaj mamy gniazdko zapalniczki też, więc wszystko to jest po prostu praktyczne. Do pełni szczęścia brakuje mi takiej rolety, jak jest na przykład w A6, że wiesz, co się dzieje, jak zaczynasz, jak się otwiera klapę, nie? Że ta roleta sobie podjeżdża tutaj na szynach, a potem sama też zjeżdża dzięki małym silniczkom elektrycznym. No tutaj ją trzeba niestety ręcznie zwijać i rozwijać, natomiast sam bagażnik wygląda... Albo niestety się przynajmniej nie ma co popsuć. No tak, to akurat prawda. No i tutaj mamy niepełnowymiarowe koło dojazdowe, to nie jest zapas, za to zajmuje mało miejsca, trzeba go podłączyć do kompresorka w momencie, kiedy coś się stanie i się nam pompuje, no ale tak jak mówię, tutaj wzmacniacz chyba, tak? Tak, to mamy Tutaj wzmacniać. jest wzmacniacz, dokręcę go, wiesz, bo coś tutaj nie... No dobrze, Łukaszu, pakujemy się na wakacje. Widzę, że Łukasz ma dzisiaj bardzo dobry humor. A jeszcze można tak! O, pod górę ciężej. Weszło? Zuch, chłopak! Co miało nie wejść? Czekaj, zrobimy Zuch, może tak. chłopak! Zobacz. I to jest to, co zawsze podkreślamy. Czasami w liczbach te bagażniki są niewielkie, a potem się okazuje, że masz na przykład wysoki ten bagażnik. To auto jest króciutkie. Ono ma 4,70 parę, tam pod 4,80 podchodzi. Ale dzięki temu, że jest wysokie i ma wysoki ten bagażnik i dosyć pionowo opadającą tą tylną klapę, to wchodzą ci 2 duże walizki bez zdejmowania rolety. Szyby weszły. Trzecia by ci tutaj weszła bez problemu. Więc naprawdę super. Zamknie się, może być problem. Dosięgniesz z teraz? zamknięciem się przez... Ja tak? Ty musiałbyś skakać. Rozweź mordkę. No spoko. Co się nie da Kurczę. Ależ kogoś fantazja poniosła przy specyfikowaniu tego samochodu. Ja pierdzielę. Szary szarego na szarym poganiał. No. To już jest na maksa obniżone? No, super. To Fotel panie kierowcy kochany. widzę, że się... To dużo miejsca tutaj z tyłu, nawet Fotel bardzo. kierowcy się bardziej opuszcza, niż Nawet pasażer. bardzo jak na samochód, który podkreślam ma niespełna 4,80. Tam 4,70 z kawałkiem. To naprawdę jest dużo tutaj miejsca. Dużo na kolana, dużo na stopy, dużo nad głową. Biorąc pod uwagę segment. Naprawdę. To nieporównywalnie więcej niż to na przykład Audi A4 na płycie, którego jest Q5 oparta nawet nad głową. Zobacz, nie mam tutaj szklanego dachu, nic mi nie przeszkadza. Siedzę na maksa wyprostowany, nie? Nie siedzisz jak na stołku? Nie. Tu mam dobrze podparte uda. Wysoko wystarczające jest oparcie, natomiast wolałbym zdecydowanie mieć je trochę bardziej pochylone do tyłu, jakbym jechał na przykład w dłuższą trasę. No bo teraz no tak siedzę, wiesz, no
Widać, że nie jest to pozycja relaksująca i sprzyjająca odpoczywaniu, drzemaniu i tak dalej. No nawet głowy nie mam gdzie za bardzo oprzeć, żeby się zdrzemnąć, nie? Musiałbym tak jakoś usiąść w ten sposób. Więc wolałbym je mieć lekko pochylane. Podłokietniczek jest, zakryte ma uchwyty na kubek. Otworzyć można i wtedy jeszcze delikatnie się wysuwa. Nie ma żadnego innego schowka. To plastikowe, ale tak jak mówiliśmy, przynajmniej jest ta część składana. Tutaj 2 gniazda USB. Ta skóra taka gumowa lekko, tak No bym jest powiedział. tak, siadła mi taka jakaś taka dziwna w dotyku, nie? Dziwna tak jest. jakby nie skóra, taka skóroplastik, nie? Tak, taka jakby była podgumowana czy coś takiego. Siateczki w drzwiach. No i też jeżeli chodzi na przykład o wykończenie tych drzwi, no to owszem, to jest solidnej, ale to na przykład jest takie twardawe. W sensie chcieli zrobić miękkie, ale im nie wyszło. O, takie mam wrażenie. Nawet słychać. O. Tutaj z przodu jest nawet specjalna osłona na próg i widać, że jest porysowana, ale dzięki temu zabezpieczono dobrze lakier. A zobaczcie tutaj, tu plastik, tu plastik, tu plastik, bo mamy nowe wydawaniki ProLine. Zobaczcie, jak są dopasowane. No i dzięki temu naprawdę możecie zimą czy jesienią bez szkód dla wykładziny śmigać. Nawet mają mocowania przystosowane do tych fabrycznych Audi. Natomiast dobrze, naprawdę dobrze i te plastiki i te materiały na przykład na konsoli środkowej zniosły upływ czasu. Bo zobacz, to jest na przykład takie... Daje to trochę drewienko, ale moim zdaniem jest po prostu jakimś materiałem sztucznym. Jest plastikiem, ale zobacz, przyjrzyj nie się ma na tu te pianu aluminium i wygląda ślicznie. To 100 ślicznie, ale 000 zobacz na te kilometrów. aluminium. Widać tam od pierścionków czy jakichś takich, tak. Tak, rzeczywiście. I tutaj na drzwiach kierowcy widać to samo. Tak, tutaj, o, widzicie? Jest to to tak, jakby jednak ktoś próby jechał czasu i nie kluczami zniosło. cały czas rzucał, nie? Tutaj klucze. Natomiast to na przykład tutaj jest w porządku i powiem Ci, że akurat o ile piano można spolerować, bo tak mówimy, zawsze narzekamy na to piano, że tam widać rysy, to piano spolerujesz, a z tym obawiam się, że niczego nie zrobisz już. Wymiana. Nie? Tylko wymiana tego elementu, a tu jest sporo tego. Efficiency, proszę bardzo. Będziemy oszczędzali paliwo. Zresetuj, proszę Cię, komputer pokładowy. Ja oczywiście nie widzę nic już. Daj, ja stąd widzę dobrze, daj. Bo mi tutaj Data, czas, kamerka mi użycie paliwa, pamięć kamerka mi czasowa. Już. I tutaj w lewo. 163 konie mechaniczne. Z jednej strony to niedużo, nie, jak na taki samochód, a z drugiej, kurczę, kiedyś jeździliśmy dieslami, jaraliśmy się, ma 3 literki czerwone TDI, to ta wersja 130 koni, mocniejsza. Nie? Mocniejsza, 130 koni. Ten to musiał mieć pieniądz. Ale 400 newtów, więc całkiem sensownie, połączone ze skrzynią de facto DSG, bo to S-Tronic to takie DSG. To jest DSG, więc 7-biegowa. No do tego ten układ Quattro, ale Ultra, czyli dołączany tył. Nie powinno być źle. Według producenta przyspieszenie do setki to 9 sekund. Mamy tutaj standardowe zawieszenie, bo bywały te auta też z takim adaptacyjnym. I warto się rozglądać za używką z adaptacyjnym zawieszeniem? Wiesz, no, ja zawsze mówię, że jak jest coś z adaptacją, z elektroniką dołożone, no to niestety to będą jakieś koszty w momencie takim, kiedy by tam jakiś amortyzator tam się uszkodził, czyli podciekał, wylał, albo przy jakimś tam, nie wiem, uszkodzeniu, nie wiem, wiesz, nie wiem, w koło. Czyli idziemy czy coś. wtedy w 1000 za sztukę, tak? No idziemy w 1000 za sztukę, a nie, wiesz, i problem jest generalnie w zamiennikach, bo jeżeli chodzi o zwykły amortyzator, no to przypuszczam, że on występuje w większości modeli, wiesz, jest dostępny zamiennik, a jeżeli chodzi już o adaptacyjne, no to już jest gorzej z zamiennikami, prawda? No szczególnie, że umówmy się, temu standardowemu, w przypadku przynajmniej takiej zwykłej Q5 nic nie brakuje. Jak to? No nie, zobacz. Jedzie? Jedzie. Ładnie Wybiera wybiera. dobrze, wybiera. Sztywność nadwozia czuć, że nie jest jakaś spektakularnie duża, bo on pracuje, natomiast po 100 000 kilometrów zobacz. Nic, nie? Tu może delikatnie ten ekranik czy coś, ale tak to jest cichuteńko. Nic tutaj nie skrzypi, nic nie trzeszczy. Konsola środkowa super jest stabilna, nie lata ani o pół milimetra na boki, więc wszystko to naprawdę zobacz. Tutaj teraz często naciskasz w tym miejscu nowe wszystko samochody trzeszczy, nie? i nowiutkie potrafią Ci tutaj trzeszczeć i pracować, a to wszystko jest solidnie i porządnie zmontowane. Jeżeli chodzi też o jakość materiałów, to mi się podoba, bo to jest dosyć miękkie, ładna jest ta listewka, plastik pojawia się tutaj, ale na przykład z boku tu jest ładnie wyłożony ala skórką i jest mięciutki. O tej konsoli środkowej już mówiliśmy. Podoba mi się ta praktyczność jeszcze
Audi z tamtego okresu. Mały mamy co prawda i niedotykowy ten ekranik, ale tutaj mamy pokrętło od tego MMI. Mamy do tego pada, po którym możemy pisać, na którym możemy wybierać sobie liczby, cyfry. Mamy takie dotykowe delikatnie te klawisze. Jak sobie tu wejdziemy, to możemy na tym padzie tutaj sobie cisnąć back i wracamy do poprzedniego menu. No, jest to takie minimalistyczne i prościutkie w obsłudze. Zobacz ten panel klimatyzacji. Masz duże liczby tutaj, temperatury, które wyświetla. Wszystko przypisane ładnie. Ogrzewanie foteli nie szukasz w ekranie, tylko masz po prostu klasyczny przycisk do tego. Tutaj podstawowe też przyciski, czy to chcesz wyłączyć sobie ekran, czy chcesz wyłączyć kontrolę trakcji, czy system start-stop, czy wybrać sobie tryb jazdy, to po prostu robisz to jednym kliknięciem intuicyjnie, nawet nie odwracasz wzroku z drogi, tylko wszystko jest pod ręką. I to jest najfajniejsze, uważam. Tak, Strasznie super. mi się to podoba, bo jest fajne, czytelne i lubię sobie jednak to, wiesz co, jednak poklikać, a nie szukać tu gdzieś, wchodzić w tych wszystkich, wiesz, Tak to jest, na ekranach, na menu ekranach i tak dalej. i- Więc ma to swoje, oczywiście mniej nowocześnie wygląda, tak? Natomiast jeżeli chodzi o praktyczność używania, to na bardzo wysokim poziomie. I jeszcze wracając do tego zawieszenia, czy ono często nie domaga, w sensie wybijają się tu wahacze, też są aluminiowe? Tak, są tutaj aluminiowe wahacze, jak najbardziej. No, wiesz co, zawieszenie w Audi jakoś zbytnio się nie różni od modelami między A6, A4, Q5, Q7 czy Q8. Mamy tutaj zawieszenie aluminiowe, tulejki w bananach tak zwanych, czyli w tych tylnych wahaczach reakcyjnych często się wybijają. No i tak jak już nieraz to mówiłem, możemy przy pierwszym uszkodzeniu tej tulei wymienić samą tuleję, natomiast już przy drugim razie no po prostu ten aluminium się, wiesz, po prostu troszeczkę odkształca. No i Miękki materiał. Miękki materiał, wiesz, no nie włożysz tą tuleję, po prostu może być luźniej, może ci, nie wiem, podczas hamowania się zacząć przesuwać względem wahacza, w sensie wahacz względem tulei po prostu zacząć się Czyli raz można wymienić, wymienić, sam potem- stworzeń, tak? Znaczy samą tuleję? tuleję, bo stworzenie są niewymienne, więc w momencie takim, okej. kiedy byłby uszkodzony stworzeń, no niestety musimy wymienić razem z wahaczem, chociaż są niektóre, nie pamiętam teraz, nie będę strzelał, w niektórych modelach wahaczach też są stworznie wymienne. Wymienne. Czyli wtedy, wiesz, no musimy całego Droga wymienić. impreza, jak musimy zrobić na przykład z przodu zawieszenie? Posłuchaj, jedna taka tuleja w zamienniku, ale tu mówimy o zamiennikach bardzo wysokiej jakości, czyli o tych, których ja zawsze Ci tu powtarzam, czyli firma Lemforder, która produkuje już i współpracuje z Audi od lat. No to taka tuleja to jest koszt około 150 do 200 zł jedna sztuka na wahacz. Ewentualnie koszt do takiego wahacza oscyluje się między 500 a 800, 1000 zł, zależnie gdzie go kupimy, w jakiej hurtowni, po jakich rabatach, czy jakikolwiek mamy. I w jakiej jakości? I w jakiej jakości, a jakbyśmy chcieli oryginał, no to razy 2, czyli jakieś tam 1802 pewnie w ASO za ten wahacz. Też Lemfordera, bo będzie miał oczywiście znaczki Lemforder, znaczki Audi i tak dalej. No w zamienniku jak kupimy, to te znaczki będą pewnie pościerane. No dobrze, zobaczymy jak szumy w takim samochodzie przy 120. I weźmy teraz zresetuj komputerek. Nie tym, tam lewym. Przytrzymaj. O, Nie widzę. pięknie. O, dobra. I stabilnie 120 na godzinę prosimy. Od wiatru jest świetnie wygłuszony. Słychać tutaj na tych oponach tę tą betonową nawierzchnię. nawierzchnię, nie? No dobrze, czyli wiemy, że tak, silnik, drobnostki tak naprawdę, jeżeli mogą Raczej tak. doskwierać, to tylko drobnostki. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to też tutaj wielkich problemów nie ma. Skrzynia biegów, jeżeli odpowiednio dbamy i wszystkie te sprzęgła, jeżeli odpowiednio dbamy, wymieniamy oleje, też nie powinny sprawiać trudności i problemów, tylko trzeba tego wszystkiego po prostu dopilnować. Jest coś, co akurat tutaj w Q5, w takiej wersji, jaką mamy, albo też z innym silnikiem, tym autom przeszkadza, doskwiera, jakieś niedostatki mają. Wiesz, no, Wady wrodzone jedyne albo co mi nabyte. tak dochodzi teraz, przychodzi do głowy, no to oprócz tych takich silnikowych tych rzeczy, że tam podcieka ten uszczelniacz z tyłu, takich no nietypowych, no bo to też nie, wiesz, to nie jest tak, że to się zdarza non stop. No z tym Ultra Quattro te sprzęgła. W tych nowszych zaczęły się pojawiać, bo już miałem takiego jednego, że elektromagnes na skrzyni biegów zaczyna szwankować od zmiany biegów, nie? No.
I to miałem taki jeden przypadek, no ale to wiesz, to jest jeszcze świeże auto i wiesz, no do mnie... Trudno powiedzieć, czy jednostkowy przypadek, czy to będzie się powtarzało. Tak, czy to będzie się powtarzało, bo przykładowo już w 3 oktawiach, 4 wymieniałem, wiesz, kojarzysz te malutkie przełączniczki takie jak są, nie? O, tak. No to nie sam przełączniczek, tylko pod spodem tego przełączniczka jest cały mechanizm, który zmienia biegi do skrzyni biegów razem z linkami. I to już w 3 oktawiach, 4 wymieniłem takie coś, bo zgłasza błąd po prostu na zegarach, że nie można wybrać biegu, pokazuje ci, wiesz, głupoty. Także przypuszczam, że to się może zacząć psuć. Wprawdzie jest to samo w Golfie 8 i w Audi A3, no ale te do mnie jeszcze nie przyjechały, a Octavia już była. Już się pojawiają. Także w 3, także przypuszczam, że to może zacząć się dziać, nie? Tutaj zjeżdżamy i zobaczcie średnie zużycie paliwa. 6,2 litra, średnia 123 na godzinę. To jest nasz odcinek testowy. On jest miarodajny, wiarygodny, jeżeli chodzi o zużycie paliwa. Krótki, ale płasko i ze stabilną prędkością. 6,2 nieźle. W końcu wysokie auto, nie? Stawia trochę oporu troszeczkę, temu wiesz. powietrzu tutaj. Ale jestem zaskoczony, że jest tak cicho, wiesz? Myślałem, że będzie trochę głośniej. Też tak przypuszczałem. Pewnie wraz ze wzrostem prędkości oczywiście to wszystko się zmienia. Niemniej jak jeździmy takim samochodem do 120-140, to uszy nie będą krwawiły na pewno. Możemy spokojnie sobie gadać. Ale szybciutko, mięciutko Wiesz co? biegi. Tak, ale troszeczkę... Spóźniłeś start. Nie, wiesz co, uważam, że ten 3. i 4. bieg za szybko go zmienił, No to wiesz? rób na Mógł go łopatkach troszeczkę przeciągnąć, wiesz? A zobacz, bliżej, zobacz, czy na jeden raz się złamie. Zawsze tu sprawdzamy średnicę zawracania. No, spektakularne 9,89, prawie 10 sekund. 9,89. No to podciągnij go na łopatkach teraz w takim razie troszkę do trochę wyższych obrotów. Poczekaj. Reset? No, To? dobrze, tak. Zobaczymy, czy miałeś rację. To takie ruszenie z miejsca, to ma takie, powiem ci, A widzisz, no już mi same... dynamiczne. O, faktycznie jesteś szybszy. 10 się z przodu pojawiła. No nie, bo on, 10,05. widzisz, ja chciałem go przeciągnąć, a on mi tak już... Sam zmieniał? Tak, sam i nie chciał dojść do czerwonego pola. Po prostu źle naprawiłeś samochód komuś. Także jest cwany. 10,40. No demon prędkości to nie jest. Emocji tyle jak na grzybobraniu. Nie? dupy Ale nie- do tego dupy to nie auto urywa. zbudowano. Nie do tego zdecydowanie, szczególnie z tym silnikiem. Wolałbym oczywiście wersję 190-konną. Pytanie, czy z tej 163-konnej można zrobić 190 koni? Tak? Można. Ze szkołą silnika? Zawsze. Nie, wiesz, słuchaj, bardzo często to jest tak, że te bloki silników, głowice są takie same między 190 Ale jest koni, jeszcze osprzęt. ale różnią się osprzętem i tu wiesz, może być wtryskiwacz, inne wystrojenie sterownika silnika. A turbosprężarki no, są zazwyczaj inne? Może być, nie wiem jak w tym przypadku między 160 a 190, ale może być inna turbosprężarka, może być większą łopatkę, także, ale wiesz, sam program może zmienić go, możesz go pociągnąć do tych 190 koni. Przypuszczam, że jakiś tuner by to na pewno zrobił. Wtedy na pewno nam spalanie spadnie. O czym sam się przekonałeś, robiąc swoje Audi. Tak, to jest niesamowite, że wówczas nie tylko poprawiają się osiągi, ale też ja w swoim Audi robiłem, tylko tam jest klasyczny automat 8-biegowy. Robiłem program tej skrzyni biegów, bo na rynek amerykański jednak te skrzynie są robione tak, że są bardzo ospałe, nie? Więc jak chłopaki mi zrobili program taki europejski, tak to nazwijmy, i do tego troszkę podnieśli moc tam z 220 na 250 koni i newtonometry z 350 na 400, to ten samochód ożył po prostu. Żwawszy się zrobił. Żwawszy, ale oprócz tego, i nie wiem na czym polega ta magia, jak jadę stabilnie sobie ekspresówką czy autostradą, to spala litr mniej. Jak to jest możliwe? Wiesz, ja chyba, znaczy tak przypuszczam, nie wiem na ile to jest, bo też miałem nie jeden samochód, który miałem po zrobieniu softa, znaczy diesla. I to jest tak, że tego po prostu nie ciągniesz, nie depczesz tego samochodu tak i w tym momencie, wiesz, on nie ma większego spalania przez to, że go przeciągasz na tych biegach, tylko ty delikatnie mu dajesz gazu, bo masz tego momentu więcej, masz tej mocy jakby więcej, Okay. no bo nie chodzi o to. Delikatnie gazu, on już przyspiesza, więc tego tak nie ciśniesz, a automatycznie wtedy spada spalanie. No może coś w tym jest.
No bo jak inaczej by to wytłumaczyć? No z technicznego punktu widzenia to nie ma powodu, żeby mniej palić. No nie, no z technicznego to powinien raczej więcej palić, bądź przynajmniej tyle samo, prawda? Tak. A mówimy, ja miałem kilka samochodów zrobionych z softem i zazwyczaj jest tak, że tego litra mniej więcej ten samochód zaczyna palić. No to jak oceniamy Q5? Ja powiem tak, to jest auto, które nie budzi kompletnie żadnych emocji. Ani z wyglądu, a już szczególnie w tym szarym lakierze, z szarym wnętrzem, z takimi szarakami jak myzek w środku. No to jest srebrno-szare auto, no nie? Nawet ten srebrny to jest tak naprawdę szary, ma taki odcień. Nawet to, co ma być tutaj czarne, to jest takie szarawe, to jest po prostu taki nie rzucający się w oczy, szary, przeciętny samochód, przeciętny w sensie rozpoznawalności, o tym mówię, bo niewiele osób zwróci na niego uwagę. Ale naprawdę urzekł mnie praktycznością, tym bagażnikiem, miejscem na tylnej kanapie, bo mówimy o samochodzie, który ma, uwaga, ja jeszcze raz sprawdziłem daną, nawet nie ma 4,70 m, tylko ma 4,68 m, sobie to wyobrażasz? I ma taki, ty mnie słuchasz, czy jest? Słucham, tylko jestem skupiony na tym, co do mnie mówisz. Analizuję. Więc pod względem, jak bierzesz sobie taki wskaźnik wielkości wnętrza w stosunku do rozmiarów tego auta, to w ogóle petarda, moim zdaniem. No sporo I tu z mam, przodu, sporo. i z tyłu na kanapie, i w bagażniku, który jest mega praktyczny, więc ogromny plus za praktyczność w tak niewielkim stosunkowo nadwoziu. Duży plus za wykonanie, za analogowość tego samochodu. Brakuje takich rzeczy jak teraz już dotykowy ekran na przykład, albo żeby był trochę większy, owszem. Natomiast to, że tutaj są klasyczne przyciski, że są pokrętła, że to jest czytelne, to też do mnie przemawia. Tak samo jak jakość spasowania tego wszystkiego i zmontowania, mniej jakość niektórych materiałów, takich jak choćby to srebro, na którym po prostu widać ślady zużycia, użytkowania. tak. Ale już na przykład to tutaj wokół skrzyni biegów, nie jest to piano, to jest takie ala drewienko i jest super jakości. Troszkę za dużo plastików na przykład w drzwiach, no ale to jest też taki segment, to nie jest Q7, to nie jest A6, tylko to jest po prostu Audi Q5 zbudowane na bazie A4. No i też mamy wersję słabo wyposażoną, bo myślę, że w S-ku by tam już troszeczkę tego plastiku mogłoby być mniej, mogłoby to ładniej być wykonane, tak? Audi słynie z tego, że tutaj można było sobie przeszyć, sporo dobrać, jakichś tam lepszych trochę materiałów, ale i tak nic mu nie brakuje z takich podstawowych urządzeń, wyposażenia, które wpływa na komfort. Klima jest, podgrzewanie foteli jest, tryby jazdy są, multimedia z Apple CarPlay i Android Auto są. To ile mu dajesz? Milczysz i co? Analizuję, wiesz, co? bo... Ja podchodzę do tego tak, umówmy się, że ta ocena to nie jest ocena taka bąka, że chciałby ten samochód, więc daję mu 9. Tylko znowu, to jest ocena za całokształt tego auta i jak ktoś poszukuje praktycznego auta, stawiam się w takiej roli jako osoba poszukująca auta praktycznego, przestronnego, dobrze wykonanego, premium, oszczędnego, nie wymagającego zbyt wiele napraw, to tak, to jest dobra opcja i 9 dla tego samochodu, gdybym tak podchodził do auta. No to ja się tutaj mógł z Tobą zgodzić z tym bagażnikiem, bo też zostałem, jakoś mnie zaskoczył, wiesz, nie spodziewałem się, że tyle tam miejsca i tych walizek jak nam się zmieści do bagażnika, to faktycznie zaskoczony jestem tym, że faktycznie ma te 100 000 i nie widać tutaj śladów zużycia w tym aucie, no ale to też może być to, że właścicielka no może to jakoś Pamiętajmy bardziej też, że auto dbała, jest z nie? programu Audi Select Plus, więc jest sprawdzone, więc jest wychuchane, więc miało serwisy, naprawy robione wtedy, kiedy potrzeba, powymieniane są pewnie wszystkie te oleje, więc ono de facto jeździ jak nowy samochód. Tak, i tutaj też nie czuć zużycia nawet po zawieszeniu czy po silniku, no wiesz, ten silnik też jakoś nie klekocze, nie wiadomo jak, że nie słuchać, że się przyciera. No słuchaj, no ja tam też bym tą 9 mu dał, bo jest dosyć przyjemna. No faktycznie mógłby być trochę mocniejszy. No ja jednak lubię żwawsze samochody i te 163 konie troszeczkę dla mnie jest tutaj mało w tym aucie, w tego gabarytu. Mógłby mieć trochę więcej mocy. No i mógłby być trochę tańszy, bo akurat ten egzemplarz kosztuje 160 000 złotych. Z tym silnikiem słabszym, z tym skromnym wyposażeniem dosyć, więc to mało nie jest jak na używkę, no ale to też tutaj... Ale bierzmy... Ale masz sprawdzone auto. No właśnie, tak. chciałem Ci to powiedzieć. Bierzmy to pod uwagę, że mamy auto sprawdzone,
do którego mamy gwarancję. Gwarancję możemy sobie też ją przedłużyć, także no, nie kupujemy kota w worku. I też jak czasami to powtarzamy i mówimy, można kupić na przykład w przypadku tego auta taki samochód za 120 000 i potem się okaże, że jest roboty w nim na 20 albo 30 Że 3 dychy trzeba jeszcze włożyć i wyjdzie Ci tyle samo, co taki egzemplarz. Także lepiej kupić auto ze sprawdzonego źródła, ze sprawdzoną historią.